Możemy zrobić testowanie różnych preparatów. W tym celu musimy wybrać dobór preparatów i mamy dwie wersje. Wersja elektroniczna albo pojemnik. Jak możemy skorzystać? W wersji elektronicznej mamy wykaz różnych firm, które zostały przebadane i możemy wybrać tą firmę, którą na przykład korzystamy albo które produkty znamy. Żeby nie szukać w tych poszczególnych zakładkach jakichkolwiek produktów, możemy w tej rubryce wpisać na przykład magnez i w tym momencie nam program podpowie wszystkie możliwe preparaty, które już zostały wprowadzone. I w tym momencie my na przykład możemy wybrać, zaznaczając jeden produkt. Jeżeli wybierzemy dwa produkty, to Państwo widzicie, będzie pojawiała się kolejna ilość produktów. Ja wybieram na przykład jeden produkt i klikam uruchomić. I urządzenie teraz będzie testowało. To jest samo urządzenie wysyła do organizmu częstotliwości danego produktu, danego magnezu i będzie sprawdzało, jaka jest reakcja na dany preparat. Dość szybko takie badanie jest zrobione. Jeszcze raz przypominam, że po zrobieniu należy zrobić przetwórz. I w wersji elektronicznej możemy zbadać do 7, 8, 10 preparatów. Jeżeli używamy pojemnik, należy pamiętać, że do pojemnika najlepiej wkładać jakieś produkty tak zwane twarde, w twardej osłonce. Albo to są tabletki, albo kapsułki. Jeżeli stosujemy preparaty w płynach, to wtedy możemy wykorzystać tak zwaną zlewkę laboratoryjną. To jest specjalne szkło, które jest neutralne w stosunku do badanej substancji, albo ewentualnie jakiś szklany kieliszek. W tej chwili ja Państwu pokażę, zbadam preparat koenzym Q10 i tu ważne jest wpisać nazwę tego preparatu, to jest wpisujemy firmę, którą będziemy badać i najlepiej jest badać dzienną dawkę, to jest dzienną dawkę preparatu. Na przykład, jeżeli koenzym Q10, ja w tej chwili 200 mg, ja muszę położyć tyle kapsułek koenzymu Q10, aby sprawdzić, jak to działa na dany organizm. Stąd proszę o tym pamiętać, że wpisujemy tu taką dawkę, którą umieściliście Państwo w pojemniku. Jeżeli to na przykład jest płynna substancja, to na przykład to będzie 10 ml albo 10 kropelek. To jest tak, żeby Państwo wiedzieliście, że to jest dzienna dawka. Znam przypadki, kiedy ktoś na przykład postawił i zbadał, jak oddziaływuje miód i postawili na urządzenie 250 ml miodu w całym słoiczku. I organizm bardzo źle na to zareagował, ponieważ raczej to nie jest dawka spożywania miodu w takich ilościach. Jak to wpisaliśmy, stąd jeszcze raz pokazuję Państwu, że wpisuję, że to jest koenzym Q10, tak? Wpiszę firmę, nazwę tej firmy,
nie pamiętam, niech będzie NSP, ale nieważne co to jest za firma. Dzienna dawka preparatu, w moim przypadku 200 mg. I teraz robię uruchomić. I organizm teraz zbada ten preparat, ten koenzym Q10, który teraz leży w pojemniku, pobierze te częstotliwości, sprawdzi je i wyśle do naszego ciała, aby zbadać, na ile kompatybilny, jaka jest związek z tym preparatem. Proszę pamiętać, że my badamy tak zwaną przyswajalność preparatu. My nie sprawdzamy w ten sposób, czy ten preparat jest dobry, czy zły. My sprawdzamy tylko i wyłącznie naszą indywidualną kompatybilność z danym produktem. W doborze preparatów możemy sprawdzać i różne płynne rzeczy, kawę, herbatę, soki, jakiekolwiek produkty spożywcze, oleje. Również możemy sprawdzać suplementy, możemy sprawdzać oddziaływanie leków, które stosujemy. Bardzo często też sprawdzamy na przykład pasty do zębów, czy różne kremy, czy proszki do prania. Sprawdzamy, aby wiedzieć, na ile to może mieć alergiczną reakcję w naszym ciele. To jest na ile dla naszego organizmu dany preparat może nie współgrać, może mieć właśnie alergiczną reakcję. Stąd w ten sposób zbadaliśmy koenzym Q10 i wtedy klikam przetwórz. I mamy tu kilka preparatów, które już przetworzyliśmy. Pokażę Państwu jeszcze jeden, żeby na przykład selen. Wybierzemy, niech będzie Coral Club. Tak, selen i kliknę. Od tego, czy ja tu mam jakąś nazwę, czy nie, on i tak sprawdza według doboru i klikam uruchomić. I w ten sposób mamy trzeci produkt, który zbadamy, jak współgra z danym organizmem. Możemy sprawdzać wiele różnych preparatów. Możemy też sprawdzać, jak niektóre preparaty działają na poszczególne organy. Na przykład koenzym Q10 sprawdzamy, żeby zobaczyć, na ile potrzebujemy koenzym Q10 do pracy serca, układu naczyniowego i w ogóle całego organizmu, mitochondriów. Karczoch możemy sprawdzić. Karczoch. Sprawdzamy na przykład, jak działa nasza wątroba. To jest na ile, jeżeli zaczniemy stosować preparaty zawierające karczoch, jak nasz organizm na przykład zareaguje. I ja specjalnie sprawdzę, żeby później Państwu pokazać na tym przykładzie, jak może organizm też zareagować na karczoch. Możemy tak sprawdzać różne preparaty i jodu, i selenu, i magnezu, i potasu. To jest, my możemy w taki sposób zweryfikować w ogóle, jak nasz organizm reaguje. Czy organizm będzie szybko reagował, czy na przykład to będzie wspierało pracę organizmu, czy nie. I jeszcze raz przypominam, przetwórz. Jest to też dobry pomysł, jeżeli Państwo na przykład robicie jakieś terapie, na przykład przeciwpasożytnicze i macie kupione jakieś już preparaty przeciwpasożytnicze, czy przeciwgrzybiczne, czy nawet jakiekolwiek inne preparaty. Możecie to sobie zbadać
I w tym momencie, jeżeli coś to ma być w płynie, no to trzeba wtedy przygotować taki wywar, czy taką mieszankę ugotować i zrobić daną mieszankę, wlać do pojemniczka, przypominam, że to musi być dzienna dawka i sprawdzić. To jest tu wybierzecie pojemnik, wpiszecie, tak, że na przykład to jest mieszanka tam przeciwpasożytnicza, tak, to jest, będzie jakaś nazwa, albo to zioła będą przeciwpasożytnicze. Możecie na przykład, jeżeli macie wypić dziennie jedną szklankę, no to szklanka może mieć 250 ml i w taki sposób sprawdzicie, zrobicie test, przetworzycie go i wtedy zobaczycie już dalej w rozdziale analizy, jak dana mieszanka będzie oddziaływała na organizm, na poszczególne organy, na serce, na naczynia krwionośne głowy, na wątrobę, na jelita, na limfę. Stąd będziecie wiedzieli, jaka może być reakcja waszego organizmu na dany preparat. Jest to dość ważne, ponieważ w tym momencie pozwala nam wybrać i zdecydować, czy ten moment, w którym my jesteśmy, jest odpowiedni, żeby coś takiego robić. Ja to będę później jeszcze mówiła w dziale analizy, na co tu zwracamy uwagę. Dziękuję, przejdziemy dalej.